Polacy mogą wygnać Rosjan z rafinerii w Niemczech. Są nowe ustalenia. Platforma energetyczna Picasso znów ma problemy. Implozja naftowa Rosji zapowiada falę bankructw wobec impasu rozmów w Genewie. Jest 18 lutego 2026 roku. Nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Polacy mogą wygnać Rosjan z niemieckiej rafinerii. Groźba sankcji USA może doprowadzić do przejęcia udziałów Rosnieftu przez korporację z Ameryki. Polska może przejąć udziały Shella, informuje niemiecki Märkische Oder Zeitung. Polacy mogą wejść do akcjonariatu rafinerii Schwedt, kluczowej dla bezpieczeństwa dostaw paliw na wschodniej flance NATO. To tam ma się kończyć rurociąg będący przedmiotem studium wykonalności PERN i Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego z października 2025 roku. Starosta powiatu Uckermark Karina Dork poinformowała MOC o spotkaniu grupy roboczej do spraw przyszłości rafinerii Schwedt 17 lutego, że polski inwestor pojawił się w zakładzie, oferując przejęcie 37,5% akcji Shella. 54% akcji dzierży rosyjski Rosnieft poprzez spółki zależne w Niemczech. W przeszłości obiektem interesowały się polskie Unimod i Orlen, które zostały odrzucone w rozmowach. Teraz jednak sankcje USA wobec Rosnieftu z października 2025 roku wymuszają zbycie jego akcji, do którego nie doszło wciąż od 2022 roku. Unimod posiada aktywa w Polsce Zachodniej i kupuje już paliwa w rafinerii Schwedt. Orlen ma stację paliw w Niemczech. Obie firmy nie zyskały dotąd uznania samorządu ani polityków w Niemczech. Rząd w Berlinie miał negocjować przedłużenie wyłączenia, ale Amerykanie pozostają nieugięci. Frankfurter Allgemeine Zeitung przekazała sygnał o możliwości przejęcia akcji Rosnieftu przez amerykańskie Sanoco, posiadające już akcje rurociągów przesyłowych w Niemczech. MOC przypomina, że zaangażowanie Polaków w Schwedt mogłoby otworzyć drogę do rozwoju dostaw nierosyjskiej ropy przez naftoport w Gdańsku. Warto przypomnieć, że Polska i Niemcy zawarły w lutym partnerstwo strategiczne z Arabią Saudyjską. Według informacji podcastu Energy Drink Polacy rozmawiali z Saudyjczykami o możliwym zaangażowaniu finansowym lub kapitałowym w rafinerii Schwedt. Dla Polski najważniejsza jest derusyfikacja obiektu o znaczeniu strategicznym. Jednakże również względy handlowe mogą popychać Unimod do dalszego rozwoju zaangażowania na obu brzegach Odry. Z kolei Orlen ma doświadczenie współpracy z Saudi Aramco w rafinerii gdańskiej i mógłby powtórzyć ten model w Schwedt. Warto także odnieść się do przykładu rafinerii Morzejki, której przejęcie przez Orlen otworzyło drogę do zbliżenia Polski oraz Litwy, które obecnie przyjmuje formę pełnej współpracy w sektorze energii, gazu oraz ropy. MOZ przypomina o znaczeniu wojskowym Schwedt. Jeżeli powstanie rurociąg NATO, będzie się ciągnął po szlaku ropociągu Przyjaźń z rafinerii płockiej do PCK. W razie wojny będzie służył bezpiecznym dostawom paliwa, nawet w razie zniszczenia polskich zakładów. Podobnie działa dziś współpraca paliwowa Polski i Ukrainy. Rosjanie zniszczyli wszystkie rafinerie ukraińskie w pierwszym roku inwazji. Mimo to Ukraińcy otrzymują przez Polskę dostawy paliw gotowych, które napędzają ich wojsko. Opozycja w Brandenburgii domaga się nacjonalizacji udziałów Rosnieftu w rafinerii Schwedt na wzór przejęcia Gazprom Germania w 2022 roku przez państwo niemieckie z powodów bezpieczeństwa energetycznego. Mówią o tym Michael Kellner, który w Ministerstwie Gospodarki pod wodzą Roberta Habecka rozmawiał w 2023 roku o zaangażowaniu Polski w rafinerii Schwedt, ale nie doszedł do konkluzji. Wspomina o tym także Christian Gerke z Die Linke. Wyzwaniem pozostaje fakt, że rafineria Schwedt ma umowę Rosneft Deutschland, KAZ Munajgas na dostawy ropy przez ropociąg Przyjaźń ciągnący się przez Rosję. Paliwo może być fizycznie rosyjskie, ale jest rozliczane z Kazachami. Te dostawy mogą być zagrożone w razie derusyfikacji Schwedt. Warto przypomnieć, że po wejściu Polaków do rafinerii Morzejki na Litwie doszło do niespodziewanej usterki, która dała rosyjskiemu Transnieftowi pretekst do zatrzymania dostaw ropy do obiektu przez Przyjaźń. Wtedy alternatywa w postaci dostaw przez polski naftoport zyskałaby dodatkowo na znaczeniu, a potencjalny rozwój dostaw saudyjskich z udziałem Orlenu jeszcze bardziej rentowny. Sankcje amerykańskie otwierają drogę do derusyfikacji rafinerii Schwedt i ekspansji Polaków na drugi brzeg Odry. Byłoby to rozwiązanie zwiększające bezpieczeństwo dostaw paliw na wschodniej flance NATO. Nie jest jednak jasne, czy władze w Berlinie są gotowe na rozstrzygnięcie po 4 latach inercji. Zwolnienie USA spod sankcji wobec Rosnieftu w Schwedt wygasa 28 kwietnia. Czas na pozostałe wieści na początek z Polski.
Atom z Kanady. Minister energetyki i zasobów naturalnych Kanady rozmawiał w Warszawie o polonizacji technologii reaktora Candu-6. Oferuje wysoki udział kapitału polskiego w zleceniach i bezpieczne dostawy paliwa, a więcej na stronie energydrink.today. Szpieg u bram. Kontrwywiad ABW zatrzymał szpiega. To 29-letni Polak Wiktor Ziet, który miał przekazywać Rosjanom dane o infrastrukturze krytycznej, w tym o zakładzie chemicznym Nitrochem. Taka infrastruktura w energetyce jest kluczowa dla bezpieczeństwa dostaw ropy, gazu i paliw spoza Rosji do Polski. Zakaz Chińczyków. Sztab Generalny Wojska Polskiego poinformował o zakazie wjazdu chińskich samochodów elektrycznych na teren jednostek wojskowych. Istnieje ryzyko wykorzystania ich do pozyskania dostępu do danych wrażliwych w obiektach. Teraz wieści z Europy. Chorwacja upomina Orbana. Alternatywa istnieje. Zależność nie jest już przeznaczeniem. Nie pozwól, by stała się twoim wyborem, napisał minister gospodarki Chorwacji do premiera Węgier w sprawie dostaw nierosyjskich przez rurociąg Adria. Węgrzy zwiększyli zależność od ropy rosyjskiej po inwazji na Ukrainie. Problemy Picasso. Włoski operator Terna zawiesił publikację ostatecznych dziennych cen na rynku bilansującym po tym, jak niemiecki operator Transnet BW zasygnalizował anomalię systemu danych Picasso. To nie pierwszy taki przypadek. To platforma wymiany energii przez granicę w Unii Europejskiej. Skandynawia broni ETS-2. Szwecja, Dania, Finlandia i Luksemburg sprzeciwiają się opóźnieniu wdrożenia systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 w sektorze transportu i ciepłownictwa ETS-2 do 2028 roku. Polska jest zwolennikiem opóźnienia oraz reformy tego systemu. Gaz Turkmenistanu. Prezydent Turkmenistanu Serdar Berdymuhamedow ma odwiedzić Brukselę w obliczu ratyfikacji umowy o partnerstwie przez Parlament Europejski. Od lat trwają rozmowy o dostawach gazu turkmeńskiego do Europy przez południowy korytarz gazowy. Jeszcze wieści ze świata. Implozja naftowa postępuje. Rosji grozi fala bankructw firm wydobywających ropę. Sankcje zachodnie obniżają cenę baryłki Urals w okolice $40 i rentowność wydobycia. Według Россtatu połowa takich firm jest nierentowna i przyniosła 575 miliardów rubli strat. Kalifornia omija Trumpa. Wielka Brytania podpisała ze stanem Kalifornia porozumienie o współpracy w energetyce odnawialnej, morskich farmach wiatrowych i wodorze. Układ pomija władze federalne i administrację Donalda Trumpa. Gubernator to Gavin Newsom, potencjalny kandydat demokratów na prezydenta. Impas wokół Ukrainy. Według Axios kluczową przeszkodą ma być postawa negocjatora rosyjskiego Władimira Medyńskiego. Prezydent Ukrainy ma nalegać na bezpośrednie rozmowy z jego odpowiednikiem w Rosji. Doszło do oddzielnego spotkania z niektórymi krajami europejskimi. Rozmowy będą kontynuowane 18 lutego. Postępy w Iranie. Nadzieje na porozumienie USA-Iran pozwalające uniknąć nowej wojny obniżają ceny ropy Brent w okolice $67 za baryłkę. Minister spraw zagranicznych Iranu ogłosił porozumienie co do wytycznych dalszych rozmów. Szczegóły mają się pojawić w ciągu 2 tygodni. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj, następne oczywiście już jutro, więc zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.